Siema, dzisiaj porozmawiamy o AK-12K od Arcturusa. No to AK-12K od Arcturusa, czyli teoretycznie zwykłe AK-12, a że wersja K, podobno po rosyjsku karotkaja, czyli krótka, więc jest skrócona lufa. Ponieważ normalne AK-12 miałoby lufę gdzieś dotąd. Anyway, AK-12K, jego długość, zacznijmy od tego, jego długość z maksymalnie złożoną korbą, czyli złożoną na bok, ma 607 mm. Jak rozłożymy kolbę i ją maksymalnie wysuniemy, to ma 870 mm, czyli jak nasza typowa M4. Jednakże lufę ma też tak samo długą, bądź i nawet ciutkę krótszą jak typowa M4. Niestety nie będzie chciał mi się Wam pokazywać gołego karabinu, bo to jest zbyt dużo ściągania, zbyt dużo piezdolenia się później na nowo, zakładania izolką, owijania, żeby kable mi tutaj się nie plątały, więc zostawię tak jak jest. Tylko wyjmę magazynek. O, tutaj jeszcze kulki były. Jest na pusto, jest bezpiecznie. Zacznijmy sobie bardziej od magazynka. Magazynek jest Arcturusowy. On jest o tyle fajny, że jak weźmiemy i wciśniemy tutaj ten przycisk, ściągamy blaszkę. I teraz możemy go od góry wcisnąć, wyciągnąć środek i ogółem tutaj powinny być też takie dwa języczki plastikowe, które jakimś cudem ułamałem. Nie wiem jak, ale to nie ma znaczenia. Tutaj bliżej do kamery, proszę. Tutaj jest taki fajny dzyndzel, taka dźwigienka, którą jak przesuniemy w tą stronę, to mamy magazynek 30-nabojowy, a w tą stronę mamy 130-nabojowy. Więc to jest o tyle fajne. Niestety, ponieważ mi te dwa dzyndzle, jak tutaj mówiłem, ułamały się, to ja muszę go podklejać sobie izolką od góry, ponieważ w innym wypadku może mi po prostu wystrzelić do przodu, pomimo tego, że blaszka jest założona. Ale nie wiem, może ja po prostu miałem feralną sztukę tego magazynka. Jednakże magazynek naprawdę bardzo fajny na plus, szczególnie z wyglądu, bo to jest jeden z niewielu magazynków, które odzwierciedlają magazynek AK-12 praktycznie 1:1, ponieważ tutaj, w tych miejscach, gdzie jest przezroczysty plastik, jest to poprawne, ponieważ w oryginale, w bojowej wersji, tutaj byłoby widać po prostu naboje, które nam zostały, ilość sztuk. I mamy tutaj właśnie też napisane, że jeśli widać w tym okienku, to mamy 30, a na przykład jak widać w tym, to mamy 15. Anyway, magazynek magazynkiem. Dostajemy takie dwa. W sensie może nie takie, bo to jest mid-cap z różną ilością kulek do wyboru. Właśnie 30, a 130. Dostajemy też identycznie wyglądający high-cap, który nie rozkłada już się w ten sam sposób, tylko tutaj w tym miejscu jest pin, który trzeba wybić i dopiero później możemy wyjąć całe bebechy, jak nam się na przykład popsuje. Zębatki się popsują czy coś. Ale kto by się przejmował high-capem? Odłóżmy go sobie na bok, bo to w sumie tylko tyle z tego magazynka. Oprócz faktu, że jest do AK-12, jednakże tutaj mamy na przykład najzwyklejsze magazynki do AK-74 od firmy Cyma. To są zwykłe midy Cymy do AK-74, wchodzą ładnie, jednakże problem z nimi jest taki, że trzeba je w tym miejscu podpiłować. Tutaj, gdzie pokazuje mój palec. Tutaj tą całą ściankę, jak teraz miziam palcem, trzeba ją podpiłować. Oraz trochę też dół zaczepu w tym miejscu. Może później zrobię przebitkę, gdzie dokładnie, ponieważ jesteśmy na razie w terenie, mi się nie chce, przepraszam. Ale no tak, wchodzą, niestety nie wchodzą tak gładko, nawet po podpiłowaniu, chociaż pewno to już się wyrobi trochę. Nie wchodzą tak gładko nawet po podpiłowaniu jak magazynki oryginalne, po prostu trzeba je trochę mocniej docisnąć, aż klikną. Jednakże nadal podają i po prostu działają.
ale wtedy traci cała AK trochę na wyglądzie. Co do samego kałacha, większość jest zrobiony ze stali, waży niecałe 3,5 kg, naprawdę niedużo mu brakuje do 3,5, tylko że trzeba pamiętać, on waży 3,5 kg bez żadnych dodatków, czyli bez tego kolimatora, bez tej podwyżki na kolimator, bez tutaj tej puszki peku, bez chwytu przedniego. Jednakże te rzeczy stosunkowo niedużo ważą do masy całej repliki, jednakże prawdopodobnie teraz może ważyć nawet i 4 kg. No dobra, to może teraz bardziej do konstrukcji tego kałacha. Większość kałacha to właśnie stal, czyli tutaj całe łoże, selektor ognia, pokrywa zamka, rura gazowa, blok gazowy ze zintegrowaną muszką, ten tłumik płomienia, tylny przeziewnik, tutaj zaczep kolby. Jedyne elementy które nie są zrobione ze stali, to właśnie plastikowa kolba, jej prowadnica, która jest zrobiona z aluminium, oraz aluminiowa lufa zewnętrzna. O i wiadomo, chwyt pistoletowy jest zrobiony z polimeru. Tak samo jak i przednie łoże. Sam kałach, w sumie rewolucją to jakoś szczególnie nie jest w Airsoftie, ponieważ jest to wersja MOSFET Enhanced. Nie jest to wersja Burst Ready, ponieważ wersja Burst Ready miałaby selektor ognia taki jak tutaj, jednakże byłaby pozycja zabezpieczona, ciągła, dwustrzałowa i dopiero jednostrzałowa. Niestety to jest wersja MOSFET Enhanced, czyli niby jakiś tam MOSFET jest, ale nie do końca wiadomo, co on tam robi. I to jest tak, pozycja zabezpieczona, ciągła, pojedyncza. Czyli tak naprawdę wyżłobienie na pozycję dwustrzałową jest tak naprawdę tylko dla wyglądu, chociaż jest to miły szczegół, że w ogóle jest. W wersji MOSFET Enhanced poprawili też fakt, że kolba teraz jest prosta. Jest idealnie pozioma. Nie wiadomo czemu w starszych wersjach od Arcturusa AK-12, tych bez MOSFET Enhanced jeszcze, czy innych tam, kolba była pod lekkim kątem w dół. Nie wiadomo czemu tak zrobili, czemu tak było. Może po prostu jakieś krzywe zdjęcie mieli tam w Chinach i po prostu tak zrobili, ale teraz to poprawili, jest naprawdę bardzo fajnie. No to może teraz konkrety. W środku lufa 601 bądź 602. Różne źródła różnie podają. Na stronie Arcturusa jest to, że jest to lufa 602 mm, a na stronie Taiwanguna jest to, że to jest lufa 601 mm. Komu wierzyć? Nie wiem. 380 do 400 fps. Tak podaje strona Arcturusa. Tyle ten kałaszek powinien mieć. Na Taiwanganie na przykład podają, że wersja standard, czyli taką jaką ja kupiłem, 420 fps to jest standard, natomiast jak dostałem go i zobaczyłem do pudełka, to na kartce było napisane od 390 do 400, więc mi się wydaje, że niestety tutaj bardziej muszę zaufać stronie Arcturusa. To może teraz jak załadować baterię, co nie? Tylko tutaj muszę niestety kabelek sobie odsunąć, bo tutaj mamy taką dźwigienkę. Musimy ją podnieść do góry, aż do 90 stopni. Wysunąć. I teraz całą klapę górną, to znaczy pokrywę. I teraz całą pokrywę możemy po prostu zdjąć. Ruchem do tyłu i trochę do góry. Możemy ją sobie odłożyć z całą naszą optyką, czy czymkolwiek tam macie. I tutaj mamy podłączenie pod baterię. Niestety baterię już podpiąłem, ale mogę zrobić to na nowo. Problem jest w tym, że tutaj niestety jak widać jest powoli zdzierana izolacja. Ja mojego kałacha nazywam zdzieraczem izolacji. Właśnie z tego powodu. Ponieważ aby poprawnie włożyć baterię taką jak Electroliver 1200 mAh 11,1 V, które są dedykowane pod pokrywy do AK, to wkładając go do rury gazowej, niestety, ale nam trochę izolacji zetnie. Czemu? Nie wiem, może tutaj o pół milimetra jest za mały otwór wywiercony przez jakiegoś Chińczyka czy coś, ale no tak się dzieje. Ale co najważniejsze, teraz mamy tutaj kabelki. Na razie tutaj sobie zakryjemy te od baterii i mamy tutaj te od karabinu.
te od karabinu tutaj widzimy, że mamy tu jeszcze takie bardzo cieniutkie dwa kabelki, czerwony i niebieski. One są od tego MOSFETiku, który jest w tym miejscu. Ten MOSFETik, szczerze nie wiem co on robi, bo nie dodaje nam tego dwustrzałowego trybu czy coś, on po prostu jest. Może jest to po prostu zamiast zwykłego bezpiecznika czy coś. Natomiast trzeba pamiętać, żeby ich nie przyciąć, bo inaczej replika na serwis albo kaput. Natomiast mamy tutaj wtyczkę T-Connect, ale spokojnie wzięli i pomyśleli tam w Arcturusie i dali też przejściówkę z T-Connect na małą Tamiję, jeśli ktoś nie ma baterii w tych T-Connect, więc nie ma co się martwić, jednakże ja tutaj mam na T-Connect. No to podłączymy ją normalnie. Żadna muzyczka niestety nie będzie grać. Nie jest to na przykład żaden MOSFET Peruna jak na razie, albo żaden MOSFET Gate'a. Żadne muzyczki nie będą tu grać. Nie ma tutaj żadnych ukrytych muzyczek, na przykład poruszanie selektora czy coś, albo innym przytrzymaniem spustu, nic tu się nie świeci. Po prostu jest. No i po prostu jakoś te kable układamy, żeby ich nie przyciąć. I bierzemy naszą pokrywę. I najlepiej moim zdaniem jest sobie tak nałożyć ją i nasuwać. Tylko patrzeć oczywiście, czy nie przycinamy kabli. Oczywiście gdzie nie gdzie poprawić. Tylko nadal patrzeć na te kable. I znowu do 90 stopni. Tylko teraz trzeba to włożyć aż kliknie. I teraz tylko musimy zatrzasnąć w miejscu pierwotnym. I pokrywa już nam nigdzie nie ucieknie. Nie ma praktycznie żadnego luzu na pokrywie. To nie jest jak w starych kałachach. Tutaj praktycznie luzów nie ma. Dlatego to jest też powodem, dlaczego tutaj nie ma montażu na jaskółczy ogon. Ponieważ szyna montażowa znajduje się od razu na górnej pokrywie zamka. Dzięki czemu przenieśli przyrządy celownicze na tyły, ponieważ sam karabin jest krótki, więc gdyby były z przodu przyrządy, byłoby bardzo krótka linia celowania, czyli byłby bardzo niecelny na dalszych odległościach. Ale że przenieśli je do tyłu, to nadal linia celowania jak w starym kałachu jest zachowana. Ale wiadomo, skoro i tak mamy już szynę montażową, to prawdopodobnie każdy weźmie i zamontuje jakąś optykę jak ja, albo na przykład jeszcze tutaj puszkę PEK-u. No i ogółem bardzo dziwne rzeczy można tu zamontować. Na przykład granatnik podwieszany pod szyny RIS. Dałoby się, te nodemki na przykład. Co się zmieniło, to komora hop-up. I tutaj dam jakąś przebitkę. Komora hop-up nie jest teraz typowa kałachowa, czyli suwana przód-tył, tylko jest rotacyjna. Tak, dobrze mnie usłyszeliście, rotacyjna. Jest polimerowa, rotacyjna i ona w sumie działa tak jak w MC, tylko że rotacyjna w MC obraca się w tą stronę, ponieważ sam fakt budowy tej komory, a w kałachu obraca się w te dwie strony. Replika posiada mikrostyk, co może nawet będzie stąd słychać. No, mikrostyk tak naprawdę zastępuje nam po prostu zwykłą kostkę stykową. Czy coś robi oprócz klikania? To w sumie nie. To ja podłączę baterię z powrotem i zademonstruję Wam fajną rzecz. Jest to natomiast zrzucanie napiętej sprężyny. Czyli teraz spróbuję zademonstrować. Nie zawsze to się udaje. Na full auto wystrzelę sobie na pusto. Wystrzeliłem sobie seryjkę na pusto, mogę sobie replikę zabezpieczyć i teraz poproszę, aż wstanę do kamery. Tu jest taka dźwigienka, taki dzyndzel, no wystający przycisk. Teraz wystarczy go wcisnąć. To był dźwięk zrzucania sprężyny. To AK posiada też kolejną ciekawą funkcję, którą jest prawdziwa, szybka wymiana sprężyny. Prawdopodobnie w replikach od ENDL-a widzieliście szybką wymianę sprężyny, jednakże to trzeba było odkręcać chwyt, odkręcać selektor, podnieść trochę gearbox i dopiero wymienić sprężynę. Tutaj jest to 30 razy prostsze, albo jak nie 100 razy prostsze. Jedyne co musimy zrobić, to wziąć i zdjąć pokrywę. O, ten pin czasem nie chce się do końca wyciągnąć. Zdjąć pokrywę, no wiadomo, musimy mieć zrzuconą sprężynę, którą już mamy.
Odpinamy baterię, wyjmujemy ją, kładziemy ją sobie gdziekolwiek. I teraz najważniejsze, składamy kolbę na lewo i widzimy cały nasz system szybkiej wymiany sprężyny. No ale jak to odkręcić? Przecież nie mam takiego urządzenia. Otóż masz, w samej replice jest to schowane. To jest replika regulatora gazowego. Tutaj widzimy taki malutki pin, który jest na sprężynce. Teraz trzeba wziąć coś w miarę cienkiego, ja sobie akurat wezmę nożyk. Trzeba ten pin wcisnąć, przekręcić replikę regulatora o 90 stopni i ją wyjąć. Teraz połóżmy sobie nożyk, bo już nam praktycznie nie będzie potrzebny. Teraz bierzemy tą replikę regulatora gazowego i tutaj widzimy takie dwa małe wypustki, które pasują idealnie w tą śrubę, można powiedzieć. I zaczynamy przekręcać w lewo. Wystarczy tak naprawdę mocniejsze pokręcenie jedno i ona już sama będzie się odkręcać można będzie już ją po prostu odkręcać palcami. Sobie położymy to gdzieś, żeby nie zgubić. I tutaj też jest właśnie już cała ta szybka wymiana sprężyny. Można to zrobić płaskim śrubokrętem, jednakże nadal to można zrobić tym urządzeniem. Bierzemy, wciskamy prowadnicę sprężyny, przekręcamy o 90 stopni, czasem trzeba trochę powiercić i wyciągamy prowadnicę sprężyny łożyskowaną oczywiście z całą sprężyną. I tak oto nawet w warunkach polowych możemy zmienić sprężynę z na przykład tej stokowej, która daje nam te 380 do 400 fps na przykład słabszą, która dałaby nam 290-300 i wtedy ta replika jest idealna do budynków, do walk w budynkach, do CQB. Natomiast my nie będziemy tego robić, my po prostu włożymy starą sprężynę ponownie. Dobra, teraz wkładamy naszą prowadnicę i tutaj trzeba zawsze sobie pomóc trochę drugą ręką, ponieważ jest to co najmniej upierdliwe, ale albo po prostu sprężyna mi nie weszła do końca, ale nie, weszła. Jest to trochę upierdliwe, ale przeżyjemy. O, i teraz trzeba znowu, cholerstwo jedno, no niestety, szybkie wymiany sprężyny tak mają. Trzeba trochę powiercić, wcisnąć trochę dalej, przekręcić o 90 stopni, aż wskoczy na swoje miejsce, na płasko można powiedzieć. I wystarczy za ślepkę tą śrubę po prostu zakręcić tutaj znowu. O. I teraz dokręcamy jakimś mocniejszym ruchem w prawo i tak naprawdę mamy wymienioną sprężynę, to jest wszystko. Jak włożyć znowu ten regulator gazowy? No po prostu musimy go wziąć, włożyć, przekręcić i teraz trochę gimnastyki potrzeba, ponieważ trzeba znowu jakoś wcisnąć ten pin i jednocześnie przekręcić. Ja akurat mam imbus 1,5 mm, sobie pomogę i musimy to po prostu wsunąć tam, aż zaskoczy ten pin ponownie. Teraz, bo Wam nie pokazałem, jak rozłożyć i złożyć kolbę. Aby kolbę rozłożyć, wciskamy tą dźwigienkę w dół i ją rozkładamy. Natomiast aby kolbę złożyć, po prostu wciskamy ten przycisk i składamy ją aż do momentu, jak kliknie. I wtedy kolba nam się trzyma. Desperado, zasponsoruj mnie. Będę Ci robił zajebisty content, jak będę miał dobre scenariusze. Bole, proszę, zasponsoruj mnie, ja jestem biedny, potrzebuję pieniędzy. Ostatni magazynek, jaki mam pełny, to sobie zrobię po prostu full auto już na nim. Ewentualnie pod koniec zrobimy mu pojedynczy, żeby nie przegrzeć silnika, bo znając życie, ja bym to potrafił. Ale marnuje pieniądze. No ogółem
Nie mam trochę weny na nagrywanie, ale uznałem, że warto. Przepraszam ludzi, którzy spodziewali się jakiegoś super filmu z tego kałacha. Ale AK-12K od Arcturusa jest naprawdę bardzo fajne, bardzo wygodne. Szczególnie jest bardzo dobrze wyważone bez nawet dodatków tutaj. Naprawdę bardzo fajnie trzyma się na dłoni. Jak jest wyważone na magazynku, to znaczy, że jest praktycznie idealne, bo nie ciąży Wam ani za bardzo do przodu, ani za bardzo do tyłu. Bardzo fajne, wygodne. Jedyne co, to boli mnie fakt, pomimo tego, że wiedziałem, że tego nie ma w tej wersji, boli mnie fakt, że w wersji krótkiej tego kałacha wtedy nie było trybu dwustrzałowego. Natomiast nie jest to duża przeszkoda, ponieważ i tak wystarczy, ponieważ i tak każdy będzie przyzwyczajony, że maksymalnie selektor na dół to jest pojedynczy, trochę wyżej to jest full auto, nieważne czy to jest na dwustrzałowym, czy to na tym prawdziwym full auto, i tak będzie full auto. No, więc ogółem to była recenzja AK-12K od Arcturusa. Bardzo dobry karabin moim zdaniem, jak za te pieniądze. On w tym momencie kosztuje, nie chcę kłamać, na datę nagrywania tego filmu 1430 zł na Tajwanganie. To jest wiadomo bez tych wszystkich dodatków, które tutaj widzicie. Liczmy to z pasem, w sensie bez pasa też. I tak samo tutaj wciśnij kropka, którego też niestety nie ma w zestawie i musicie sobie sami dokupić, ponieważ tutaj macie tylko miejsce na wciśnij kropek, ale nie macie wciśnij kropka. Natomiast bieram z tą repliką osobiście, nic w niej nie zmieniałem jeszcze, bardzo mi się podoba. Tylko jeden mankament. Podobno lufy wewnętrzne Arcturusa, te softowe 601, 602 lubią rdzewieć. Czy to prawda? Nie wiem, jeszcze z tym się nie spotkałem, albo po prostu tego nie zauważyłem. Ale to byłoby na tyle w tym filmie. To wszystko. Cześć.